Chciałam opowiedzieć historię pani Danuty Danielson. To jest Polka, która wyszła kiedyś za Szweda i została bohaterką bardzo popularnego zdjęcia w Szwecji, a potem na całym świecie, ponieważ ona na takim marszu neonazistów się znalazła, gdzieś tam stała i walnęła swoją torebką neonazistę. Tak się zamachnęła i fu! I ktoś w tym momencie zrobił zdjęcie, jak ona się zamachnęła, a przed nią stoi taki mężczyzna bez włosów i widać, że za chwilę dostanie tą torebką w głowę. To się odbyło w 1985 roku. Pani była zdenerwowana. Jej mama była więźniarką obozu koncentracyjnego. Pani pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim. Tu pracuję na uczelni. Taki piękny budynek, proszę. No i w ten sposób wyraziła bunt, bardzo spontanicznie. Bunt przeciwko neonazistom. No i agresji. Zrobiła to agresywnie wprawdzie, ale zdjęcie podbiło cały świat. Wszystko się odbyło w Wekłę, w miejscowości nieopodal leżącej tutaj 30 km stąd. No i potem taka popularna, nie mogę się skupić, no. Popularna w Szwecji rzeźbiarka wyrzeźbiła taki pomnik pani Danuty, która się tak zamachnęła tą torebką. Taki pomnik w ruchu, jakby ujęty taki ruch. Ale niestety Szwedzi zaczęli protestować, nie wiem jacy Szwedzi i dlaczego, że pomnik będzie propagował przemoc polityczną, więc się zaczęli tam buntować i zdjęli ten pomnik. A potem zaczęły się protesty ludzi, którzy byli za tym, żeby ten pomnik był z powrotem. I protesty wyglądały tak, że ludzie w całej Szwecji na różnych pomnikach wieszali damskie torebki. Co się robi mężczyźnie, kiedy kobieta wyraża swoją złość? To ja Ciebie zaproszę tutaj chyba na scenę i powiesz, co się w nim dzieje. Ja nie wiem, co się robi w mężczyźnie, jak kobieta wyraża swoją złość. Ja wiem, co się robi w kobiecie. No jest tak, że kurczę, że jest taki obraz społeczny, taka wizja, że kobieta ma być miła, grzeczna i spokojna. I jeśli wychodzi poza ten schemat, to tak jakby jest wariatką, coś jest z nią nie tak, zaburza może poczucie bezpieczeństwa. Może mężczyzna się czuć niebezpiecznie wtedy. Bo myślę, że złość kobiety to jest po prostu niezła moc. Jest takie coś, że kobiety są bardzo, bardzo wewnętrznie silne i jak pokazują swoją złość, to ta złość może być taka straszna, trochę przerażająca. Nie wiem, tak mi się wydaje. Albo mężczyzna się może bać, że ma do czynienia z wariatką. No nie wiem co się dzieje w mężczyźnie, jak kobieta wyraża złość, ale w kobiecie ujawnia się jakaś wielka moc. Bo przecież można złość wyrażać po to, żeby się bronić, żeby nie zgodzić się na krzywdę. To chodzi o to, że taka zdrowo wyrażona złość jest po coś.
Nie tylko po to, że ktoś się tam, wiesz, wyraża tylko, żeby po prostu się powkurzać, tylko taka złość zdrowa, która do czegoś prowadzi. Kobiety wyrażają czasem złość płacząc. Jak jest bliska relacja, jest kobieta z mężczyzną, są blisko i kobieta chce powiedzieć coś, co ją złości. I na przykład nie w tej sytuacji, kiedy się zezłościła, tylko trochę później, na przykład dzień później. Wyraża tą złość i mówi: słuchaj, zezłościłeś mnie, nie podoba mi się, jak się tak zachowujesz, albo to mnie zraniło, albo coś. I często kobiety wyrażają złość płacząc. Czyli otwierają swoje serce i mówią o tej złości, ale jednocześnie płaczą. Czyli nie złoszczą się w tym momencie, tylko płaczą, ale wyrażają złość. Takie to jest trochę zawikłane, ale to jest bardzo fajny pomysł, żeby wyrażać się i jednocześnie płakać. Pamiętam, kiedyś była taka pacjentka u mnie, taka kobieta, która powiedziała, że ona nie powie tam swojemu mężczyźnie coś, co tam jest dla niej ważne, bo ona będzie płakać. Bo jak będzie to mówić, to będzie płakać. Myślę, no co, no dobrze, no trzeba płakać w trakcie, kiedy jest coś ważnego do powiedzenia, to trzeba płakać. No to wymaga odwagi rzeczywiście. Takie coś, stanięcie twarzą w twarz z problemem, powiedzenie komuś bliskiemu coś ważnego, coś, co ciebie boli na przykład, i mówisz o tym jednocześnie płacząc. No i jest to skarb, bo jak kobieta wyraża coś trudnego i płacze, to jest kompatybilne, tak? Bo widać, że płacze i przeżywa i wyraża jednocześnie, ale mówi spokojnie dosyć i jest wtedy prawdziwa, jest sobą i wyraża coś ważnego dla siebie. Może wtedy wyrażać złość. Odwaga jest wtedy, kiedy się przeciwstawiamy grupie większej i wszyscy w tej grupie mówią coś, a my się z czymś nie zgadzamy i mówimy to głośno. Tak, to wymaga bardzo dużej odwagi. W pracy, jak jest zebranie zespołu, wszyscy na hurra mówią jedno, a ty myślisz sobie zupełnie coś innego. I można stać i mówić: dobra, tam nie będę się odzywać, nie będę się wychylać, a co tam mówić, nie warto. Albo coś powiedzieć, co naprawdę myślisz. Potem się okazuje, że część z tej grupy też podobnie myśli, ale to podobnie się odbywa w szkole, jak są jakieś takie grupy rówieśnicze i są niegrzeczni uczniowie, tacy, którzy palą papierosy, piją, biorą narkotyki i wtedy takie dziecko jedno, które się przeciwstawia temu, czyli też tego nie chce tego robić albo powie głośno, że coś takiego się dzieje, no to wymaga bardzo dużej odwagi, żeby się z tym uporać i być sobą i trzymać się swoich własnych wartości. No my jako dorośli mamy z tym problem, żeby na forum wypowiedzieć swoje zdanie, nawet jak myślimy, właśnie wtedy, jak myślimy inaczej niż nasi współpracownicy, a dziwimy się, że dzieci mają z tym problem. Dzieci malutkie takie, które po prostu są poddane tym próbom społecznym jeszcze bardziej. No to kurczę, to my dorośli mamy im dawać tą odwagę i mamy pokazywać swoim przykładem. Takie dziecko uczy się patrząc na swojego rodzica czy na innych dorosłych. Ale w ogóle to jest fajne patrzeć, jak inni ludzie się na coś odważają. My jako dorośli, jak patrzymy na innych, którzy się odważają, to też się uczymy. Bo jeżeli na przykład ja robię coś odważnego, to moja koleżanka ma łatwość, żeby się odważyć też na coś swojego. Znaczy większą łatwość, większą śmiałość. Jesteśmy teraz w Szklarskiej Porębie, w lesie, tuż niedaleko nad ośrodkiem Radzimowice, w którym pracowałam 17 lat. Byłam często oddelegowana do pomagania osobom, które są w ataku paniki. I musiałam iść i pomóc tym osobom, które są w trakcie straszliwego lęku, po prostu koszmarnego takiego. I odkryłam, że żeby im pomóc, muszę ja nie mieć lęku. Ale naprawdę nie mieć lęku. Nie udawać, że nie mam lęku, tylko nie mieć tego lęku. Nie wiem, jak to się działo, w ogóle jak to się stało, że nie miałam, ale zdarzało mi się tak, że pomagałam ludziom z taką pewnością i spokojem, przełamując swój własny lęk, bo się bałam też o nich przecież,
że zaraz umrą, zatykało ich, dusili się, różne tam historie były, wymiotowali i tak dalej, tracili przytomność albo odjeżdżali w taką dysocjację, w ogóle nie byli sobą, mówili dziwne rzeczy. To ja w tamtej sytuacji pamiętam, że musiałam nie czuć lęku, żeby im pomóc. I oni wtedy zarażali się ode mnie brakiem lęku. Nie wiem jak, ale ja czułam takie coś, że tak coś we mnie tak przeskakuje, że ja w pewnym momencie tak odkrywam, że nic się nie dzieje, jest bezpiecznie, jestem spokojna, ja jestem bezpieczna, ten ktoś jest bezpieczny, za chwilę mu przejdzie. I jak ja sama to poczułam i wiedziałam i poczułam, że tak będzie, to ta osoba się uspokajała. Na przykład, tak mi się kojarzy, że na przykład odważny jest człowiek, który publicznie się wzrusza, a szczególnie mężczyzna. Bo się wydaje, że mężczyzna właśnie taki, który płacze, to coś z nim jest nie tak i on nie chce tego pokazywać, ale myślę, że to wielkiej odwagi wymaga, żeby pokazać swoją prawdziwość, ludzką naturę, taką wrażliwą, delikatną. I mężczyźni mają taki kłopot w naszym świecie, że nie mogą tego pokazywać tak jawnie. A przecież mężczyzna, który płacze, wzrusza się, na przykład taki mężczyzna, który jest świadkiem porodu i w tym czasie mdleje, albo się cieszy, albo płacze niesamowicie, to są najpiękniejsze widoki świata. Mężczyzna wzruszający się. Jest cudowne. I myślę, że odwagi wymaga to, żeby on to po prostu miał tak na wierzchu, żeby się odważał to pokazać. No i chciałam porozmawiać o takiej innej odwadze właśnie.